Poznajcie Lomara i Chelsea, którzy jak sami przyznają, mają obsesję na punkcie zjawisk paranormalnych. Na swoim kanale Paranormal Discovery dzielą się nagraniami z wypraw do najbardziej nawiedzonych i przerażających miejsc na świecie. Tym razem wyruszyli do osławionego Dagger Woods, gdzie, jeśli wierzyć relacjom świadków, grasuje sławny Skinwalker. Oczywiście jakiekolwiek doświadczenia ze Skinwalkerami należą do rzadkości, więc Lomar i Chelsea nie robili sobie zbyt dużej nadziei. Jednak im głębiej wchodzili w las, tym bardziej mieli wrażenie, że coś może być nie tak. Coming from right in front of us. I keep getting something saying like go left. Go left? Like now. Just keep saying left now, now. I think we need to listen. I don't know if the camera's actually hearing that right now, but it's constant chatter. It's something. I think we need to go left. Alright, here, I'll give you this camera in case. This one's really. If we're hearing noises from right in front of us, we should not be going that way. We caught it twice before. Twice. Or maybe even 3 times. But people said it could have been a fox, but this overpowered every single fox I've ever heard in my life. Okay, we gotta keep moving. Seriously. There it is. Keep moving. Oh, no! Jesus. God. Ow! Ah. Go back. Wait. Good. I gotta get over there. Whoa, what the f? Come on, Tony. As if that fucking happened. As if. Right there. It's further right there. Okay, you gotta keep moving. Oh, okay. W tym momencie ciężko jeszcze było stwierdzić, czy dobiegające z ciemności dźwięki należą do zwierząt, czy może do czegoś innego. Jak sami przyznali, było w nich coś niepokojącego, ale mógł to być również efekt przebywania w takim miejscu w samym środku nocy. Poszukiwacze mocnych wrażeń jednak nie byliby sobą, gdyby nie zapuścili się jeszcze głębiej w las. I to właśnie wtedy doświadczyli czegoś naprawdę przerażającego. Hello? Somebody there? What the fuck is that? Like, there's a weird ass smell. I know. And it's getting stronger. Yeah. Like it's almost like burning my nostrils. But I honestly don't know which way we came from. What in the? Chels, that rock just got flown over the trees. That rock just got thrown. Whoa. Whoa. Chels, that just came over the tree line. Chels, that literally came over the tree line. I went to go up to you, like towards this way, and the freaking rock just came out of nowhere. I just heard a breath. Stay there. Can I see that flashlight quick? Hello? What the fuck? What the? Shh. Something's right there. Get up. Shh.
Wait, don't move. Do not make any sudden movements, because what if this thing tries to come after us? I don't know what the that is, but it's literally in there. What? Do you see anything on the camera? I can't look, I'm too nervous. I don't know. Just whatever it is literally right over there. We have Kia, we have to make it out of here. Okay. Listen, listen. Oh my god. On the count of three. On the count of three, we get up and we go in the path that's directly behind you. And we just go. If you hear a car, go towards that sound, because we'll hit road eventually. What's Ich przerażenie wydaje się być bardzo autentyczne i choć nie udało im się zarejestrować samego Skinwalkera, to wydaje się, że faktycznie coś może się w tym lesie ukrywać. Tym bardziej, że Skinwalker zwabia swoje ofiary właśnie przeróżnymi dźwiękami, zupełnie tak jak na nagraniu. Po tym doświadczeniu para postanowiła jak najszybciej wycofać się w stronę samochodu. I była to moim zdaniem bardzo dobra decyzja, bo nie mogę pozbyć się wrażenia, że to co słyszeli było swojego rodzaju ostrzeżeniem, aby natychmiast opuścili las. Kolejne nagranie na swoim TikToku udostępniła Iga, wokalistka, która doświadczyła bardzo niecodziennej i przerażającej sytuacji w zaciszu swojego własnego domu. Muszę wam coś pokazać. Chciałam nagrać sobie po prostu filmik, jak ćwiczę piosenkę. Ale to, co się wydarzyło na końcu... Minęła ponad godzina, jakby jeszcze jestem wystraszona. I sami zobaczcie, do końca oglądajcie. Fool me once, fool me twice. Now you're dead in paradise. Co to chyba było? Jakim cudem? I tutaj dalej widać, jak przerażona podchodzę do pianina, które stało za moimi plecami. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jak jeszcze coś dziwnego będzie się tu działo, to postaram się wam to zrelacjonować. Paranormalne zjawiska mają to do siebie, że zwykle pojawiają się nagle. Czasami zaraz po tym odchodzą, jak gdyby nigdy nic, a czasami pozostają na dłużej. Ale jak będzie w tym przypadku? Zapewne czas pokaże, ale jeśli chcecie trzymać rękę na pulsie, to odsyłam was na jej profil. Link znajdziecie tak jak zawsze pod odcinkiem. Autorem kolejnego nagrania jest Dustin, który opowiedział, co przydarzyło mu się podczas pracy. Jednak, żeby dać wam obraz całej sytuacji, należy wspomnieć, że Dustin od pewnego czasu zmaga się z czymś, co bardzo ciężko jest mu wyjaśnić. Opowiadał o tym nieco dokładniej swojemu przyjacielowi poprzez Snapchat i dzięki temu my też możemy się nieco bardziej rozeznać w sytuacji. Like, I can sleep, and whenever I sleep, it's like I don't like get rest, you know what I mean? So I don't know what that's about, but damn, I'm gonna have to make coffee. It sucks because I don't have insurance, right? But I don't know, I'm just like, I'm gonna have to do something because I don't know why it's like I feel so bad. Like I said, I literally can get multiple hours of sleep, and it's as if I don't, like, you know, it's like I don't sleep at all. Like, I'm just, like, exhausted, so don't know what that's about. And then today I woke up with a damn, like, bruise right here on my leg, and I'm just like, what the fuck? So, that's concerning, but... Niby nic takiego, zwykła wiadomość wideo do przyjaciela, ale to właśnie ona chwilę po tym wprowadziła go w stan kompletnego przerażenia. No, because I'm freaking the fuck out, guys. So I just Snapchatted, my friend, right? And I, like, walked through, and now the fucking alarm's going off.
So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something fucking behind me. And I like watched it, I did like a playback before I sent it to him, right? And like there was like there was and these lights were off. Tajemnicza postać, której nie widział na żywo, ale jest widoczna na samym nagraniu. Niepokojące, prawda? Rzućmy teraz wspólnie okiem na ten konkretny moment, o którym wspomina Dustin. I just got to work and I feel like all day today I felt bad. Honestly, it's less like a little bit. I felt bad and I don't know. I feel like I need to go to a doctor, but like I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like I have tried to like take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then whenever I go and I'm just like laying down and stuff. Kiedy Dustin przechodzi w miejscu, o którym wcześniej wspominał, tajemnicza postać jakby w masce i cała ubrana na czarno stoi bardzo blisko i uważnie mu się przygląda. Postać wygląda jak człowiek, ale jednocześnie jak coś całkiem innego. Doctor, but like I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like I have tried to like. Co ciekawe, spora ilość osób w komentarzach pisze, że na nagraniu słyszą też szept wypowiadający słowa "It's me again". Co gorsza, sama postać jest dość niepokojąca, ale jeśli te wszystkie objawy zdrowotne, o których wspominał Dustin, mają z nią coś wspólnego, to cała sprawa może okazać się naprawdę poważna. Póki co możemy jedynie czekać na rozwój sytuacji i mieć nadzieję, że z Dustinem wszystko będzie okej. Kolejne nagranie zostało podesłane bezpośrednio przez jednego z widzów. Niestety nie znam jego źródła, więc ciężko powiedzieć o nim coś więcej niż to, że jest to relacja z wyprawy do nawiedzonego domu. Niestety nie wiemy kto, kiedy i gdzie się wybrał. Niemniej na pewno warto będzie je wspólnie obejrzeć. Zobaczcie sami. Na nagraniu widzimy, jak mężczyzna wchodzi do opuszczonego domu, który na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym. Pozostawione przedmioty i wszechobecny brud. Jednak sytuacja zmienia się wraz z wejściem mężczyzny do drugiego pokoju. Pokoju, w którym widać go zawieszony na ścianie odwrócony krzyż.
tak duża aktywność w tak krótkim czasie to coś rzadko spotykanego i równocześnie naprawdę przerażającego. Ale jednocześnie rodzi się pytanie, czy to co widzieliśmy nie jest oby zbyt dobre, żeby mogło być prawdziwe? Dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Kolejne nagranie zostało udostępnione na TikToku przez Dave'a, który pewnego dnia został poproszony o pilnowanie swoich siostrzeńców. Choć najprawdopodobniej zakładał, że będzie to wesoły wieczór pełen zabaw, to zamiast tego doświadczył czegoś naprawdę dziwnego. A wszystko zaczęło się od niepokojącego zachowania jego siostrzenicy. Then this door is wide open over here, man. Or just, I don't know. She's like looking over there, like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing. See? There's someone over there. I'm freaking out. Dziewczynka zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie. Patrzyła się na korytarz i na coś wskazywała. Zupełnie tak, jakby coś faktycznie tam było. Coś, czego mężczyzna, ani zresztą my, nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Who you pointing at? Who is he? How can we keep pointing? Where's he at? Is he over there? Will you read it to us, please? Who is he? My niece keeps pointing at someone right here in this little hallway. I'm not really sure who it is, but yeah, she's like pointing upwards. They must be tall or something. Look, she's pointing again, look. Sytuacja powtórzyła się niejednokrotnie. Dziewczynka raz za razem wskazywała na coś palcem, pokazując w górę, tak jakby cokolwiek widziała było dużo większe od niej. Yeah, she's into something though. Like it's crazy because like, oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at something. What the fuck? The fuck? What is that? Yeah, man. And then she grabbed this lantern right here. And I'm like, what the fuck? W miejscu, na które wskazywała dziewczynka, nagle upadł jakiś przedmiot. Jak wiemy, dzieci dużo częściej od nas widzą duchy, a dziewczynka wyraźnie wskazywała na coś, czego mężczyzna nie widział. Ciekawe też jest to, że taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz, mimo że Dave niejednokrotnie już podejmował się pilnowania siostrzeńców. Kto wie, może to była tylko jednorazowa sytuacja, a może cokolwiek to było, zostanie w tamtym miejscu na dłużej. Następne nagranie zostało nadesłane przez Miłosza, który prowadzi kanał pod nazwą Project Paranormal i zajmuje się śledztwami na własną rękę. Podczas jednej ze swoich pierwszych wypraw Miłosz doświadczył czegoś naprawdę ciekawego. Była to wyprawa do już dawno opuszczonego, popadającego w ruinę pałacu. Zobaczcie sami. Jak tam kamerka? To się kameruje? Kameruje się. Podejdziemy teraz do... Podejdziemy teraz ten korytarz do tych drzwi. Podczas eksploracji budynku w pewnym momencie przed Miłoszem samoczynnie zamknęły się drzwi, a naprawdę ciężko, żeby był to efekt silnego wiatru. Co więcej, mam wrażenie, że w tym samym momencie na dyktafon nagrało się jakieś EVP, którego niestety nie jestem w stanie zrozumieć. Jakby jakieś warknięcie albo stęknięcie. Posłuchajcie jeszcze raz. Nic więc dziwnego, że akurat to konkretne miejsce przykuło uwagę autora nagrania i szybko podjął decyzję o przeprowadzeniu krótkiej sesji. Co teraz obok mnie jest? Co teraz obok mnie jest?
mówisz, nie? To chyba tu jest. Ale cieszy mnie to, że cały czas są tutaj skoki. 4. pole. Widać na urządzeniu, że tutaj jesteś. Wyglądało na to, że faktycznie udało mu się z czymś nawiązać kontakt, a odpowiedzi padające z urządzenia układały się w logiczną całość. Co więcej, kamera kolejny raz uchwyciła moment, w którym drzwi ponownie się poruszają, a do tego miernik pola niemal cały czas wskazywał wysokie wartości. Myślę, że z całą pewnością możemy stwierdzić, że w tamtym miejscu faktycznie znajduje się coś paranormalnego. Podczas śledztwa Miłosz zauważył jeszcze jedną podejrzaną rzecz, a mianowicie gdy wchodził do jednego z pomieszczeń, przez krótką chwilę wydawało mu się, że w przeciwległych drzwiach stoi ledwo widoczna postać i natychmiast rozmyła się w powietrzu. Mi osobiście ciężko jest to dostrzec, ale być może wy zauważycie coś więcej. One teraz są wciśnięte, widzę. Dobrze, nie będziemy tutaj... są skoki. Jeśli chcecie obejrzeć ten materiał dokładniej, to bezpośredni link znajdziecie pod tym odcinkiem. Możecie też rzucić okiem na inne filmy Miłosza, bo ciekawe śledztwa zawsze przyjemnie się ogląda. A póki co, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie odcinka, a jeśli jesteście tu nowi i podoba wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, wasze wsparcie jest dla mnie nieocenione, a szczególnie w ostatnim okresie. Bardzo wam wszystkim dziękuję, naprawdę. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!